Władca Lalek 5 razem z 4 miał być kręcony razem i miał być tego jeden film kinowy. Nowość dla tej serii. Może wtedy wyszłoby coś z tego sensownego, fajnego. A tak to aż strach się bać. Akcja filmu rozpoczyna się bezpośrednio oczywiście po 4, ale jeżeli nie było ci dane ogarnąć, no to na początek dostajesz streszczenie, co się działo w poprzedniej części. Oczywiście, że tak musi być. No i chciałbym powiedzieć, że coś jest dobrego, ale jest coś dobrego, także o tym sobie również powiem. Może fabuły zdradzać nie będę, bo chyba nie ma za bardzo po co. Pojawia się nasz chciałbym powiedzieć złol, kukiełka, może nie kukiełka, może jakaś po prostu, no, ciężko powiedzieć. Animowana lalka, animowana oczywiście ręcznie, no chyba przyznać panego Jima Hensona, bo rzeczywiście nie wygląda to dobrze. Nazywa się Sutek. Tak, niech to chwilę wybrzmi. Sutek. Okej, ja wiem, że tam jest H na końcu, Sutek, że tak nazywa się, powiedzmy, jakiś tam bóg egipski, grecki i tak dalej, Raka i w ogóle. No ale to nie po raz pierwszy, no nie tylko filmowcy, ale tak samo na przykład twórcy samochodów, przecież pamiętamy wszyscy Nissana Pajero. A jeżeli nie wiesz, to sobie sprawdź, co po hiszpańsku znaczy to słowo, więc nie po raz pierwszy twórcy pokazali, że my nie mamy pojęcia, my nie ogarniamy tego wszystkiego, rzeczywiście jest bardzo słabo. Fabuła jest, no delikatnie mówiąc, niewyszukana, ale okej, w porządku, to już jest 5. część Skruchy, ja się nie będę czepiał tego aż tak bardzo, bo to jest 5. część, to jest bardzo niskobudżetowy horror, który jest skierowany bezpośrednio na VHS-y, czy już może na DVD. W każdym razie podtytuł tego filmu jest The Final Chapter, czyli ostatni rozdział, więc miała to być ostatnia część, no ale wiadomo, bardzo często jak to jest w zwyczaju, tak, włoska firma Monna Casucci i Szmal musi się zgadzać, zresztą cała seria Władcy Lalek oczywiście ma ma swój kultowy status i swoich wyznawców również. Ja do nich się nie będę zaliczał, ale co się dzieje z lalkami, to na początku serii oczywiście były one złe, były najbardziej złolami, antagonistami i wszystkie tam siekały, a tutaj nagle się okazuje, że no nie, nasze lalki już nie są złe, one w tym momencie są już dobre, fajne, zabawne, miłe i przyjemne. No i właśnie tak tutaj jest ten Sutek, w tym momencie już jest złolem, więc można powiedzieć, że wybieramy mniejsze zło, ale fabuła do wyszukanych nie należy. Mamy korporację, oczywiście, która jest zła, jak zawsze. Więc Sutek, korporacja, lalki, to teoretycznie w założeniu też złe, no ale niespecjalnie to jakoś się zgrywa. To zresztą widzisz, z tyłu biega, o, proszę bardzo, jest i Sutek. Pojawia się zwiastun, możesz sobie patrzeć, co tam się dzieje. I od takiej serii, no bo rzeczywiście nie jest ona wyszukana, nie jest ona wybitna. Ja oczekiwałem tylko i wyłącznie, że będę mógł się w miarę fajnie bawić. No bo już dobrze wiem, że ta seria nie straszy i ten film również nie straszy, bo mamy kilka rzeczywiście fajnych, zadowalających, że tak powiem, śmierci. No bo ten facet, który na końcu bardzo brzydko traktuje Ricka, no zasłużył, naprawdę zasłużył na to, co mu się stało. Cytując Czterech Pancerny, zasłużyłeś? Powiadam ci, jak nie jeden generał nie zasłużył, powiada Czereśniak, chyba Fijewski Tadeusz bodajże w tejże roli. Więc rzeczywiście kilka jest takich scen, które sprawiają, że proszę bardzo, jest banan, wyskakuje i jest całkiem sensownie, całkiem ciekawie. Natomiast z dobrych rzeczy, no to mi akurat bardzo się podoba i to powtarzam notorycznie. Animacja poklatkowa rzeczywiście jest dobrze zrobiona. No już nie mówię o tym Suteku, bo chyba tak się to powinno odmieniać, tylko dlatego, że właśnie wydaje mi się, że on nie jest animowany, tylko on jest po prostu, no, jest tam kilku, że tak powiem, nie jest animowany, a jest kilku animatorów. Dokładnie wiesz, o co mi chodzi, to nie jest animacja poklatkowa, w ten sposób powinienem rzec, więc rzeczywiście to wygląda nie najlepiej. No mamy tutaj teoretycznie nowinki, ponieważ jest próba komunikacji przez internet, w ogóle fabularnie pojawia się na przykład Torch, prawda? I Rick, o proszę bardzo, Torch jest super elegancko. Tylko że tego Torcha w tej serii chyba nie było od drugiej części. Jeżeli się pomyliłem, to napisz mi w komentarzu, od której. No on tutaj, o proszę bardzo, ja ogarniam wszystko, wiem co jest grane. Więc no rzeczywiście to nie jest dobre. I to czuć w tym filmie, że no jest masakra. Zresztą film był kręcony i pewnego dnia nagle ekipa wzięła, poszła sobie do domu. Cały jeden dzień zdjęciowy stracili zupełnie, bo okazało się, że poszli oni do banku, bo wypłata była od
Oczywiście od szefa, w Ameryce są tygodniówki, była wypłata, poszli z tymi czekami do banku i okazało się, że czeki były bez pokrycia. Więc on mówi, no to my spadamy, dopóki nie będzie wypłaty, no to nas nie będzie na planie. No i rzeczywiście kolejnego dnia szybko to facet wszystko ogarnął, no jakoś to poszło. No rzeczywiście nie wygląda to najlepiej. Technicznie, jak już mówiłem, animacja poklatkowa jest w porządku, poza tym wizualnie nie, ten film się do niczego nie nadaje. Oczywiście jak już kolejna część, ten film również nie straszy, bo może nawet ja źle do tego podszedłem, do tego filmu, ponieważ spodziewałem się właśnie fajnej zabawy i to naprawdę, że tutaj jak widzisz jest Tunneler, jest Pinhead i wszyscy, że rzeczywiście to będzie się dosyć konkretnie działo, a tutaj mamy debilne zasady, oczywiście, wiadomo, biegnie ktoś korytarzem, dywan, prościutki, wszystko elegancko przygotowane, no to się co? No to się potykamy, wiesz, rzeczy typu nie wchodź tam, wchodzę, nie bierz te i tak dalej, te wszystkie rzeczy się oczywiście powtarzają. Kilka ciekawych ujęć jest z perspektywy, z poziomu lalek, to rzeczywiście w miarę sensownie i ciekawie wygląda, ale czy to nagle sprawia, że ten film jest w jakikolwiek sposób dobry, ciekawy, interesujący? No nie, no bo to już... Okej, ktoś mi w komentarzu napisał przy okazji bodajże pierwszej części, że pierwsza część robiła robotę wtedy, kiedy wyszła. To był chyba 88 czy 89 rok. Okej, to bym się może zgodził, ale ten film to już jest, no, to już są lata 90, to już jest druga połowa lat 90. i można byłoby się spodziewać, że będzie coś lepiej, ciekawiej zrobionego. No, ale tu się okazuje, że no niestety nie ma nic dobrego. Słuchaj, ja powiem tylko tak, przeczytam Ci, co sobie napisałem odnośnie tego filmu jako podsumowanie przy okazji, kiedy oglądałem ten film. Bzdurny film. No też akurat to mówiłem, że fabuła tutaj się nie zgadza. Nic tutaj nie ma sensownego. Ale lepszy niż poprzednia część. I tutaj się rzeczywiście zgadzam. Piątka mi się bardziej podoba niż część czwarta, mimo że wiele rzeczy no dalej nie pasuje i tak to jako jest. VFX oczywiście to żart, czyli efekty specjalne. No tutaj akurat nie będę nic mówił, ale animacja poklatkowa jest dobra jak zawsze. Także rzeczywiście to mi się bardzo podobało. Film nie straszy, nie przeraża, nie, po prostu nie. No i w ogóle, tak tutaj mam napisane, że ścieżka dźwiękowa do tego filmu nie została wydana na płycie CD, na kasecie magnetofonowej, chyba wtedy jeszcze kasety magnetofonowe wychodziły, ponieważ nie było ścieżki dźwiękowej. Wzięto kilka piosenek z innych części, z innych w ogóle innych filmów, jak Robot Wars i kilka rzeczywiście innych, więc no, nie mieli praw do tego, żeby to wrzucić na kasetę, na płytę, wydać i żeby to rzeczywiście było no, po prostu coś koszmarnie, no po prostu to rzeczywiście nie jest dobre kino, dlatego ja ten film, no chciałbym powiedzieć, rzeczywiście, mimo że jest to jest złe, to jest słabe, to ja rzeczywiście ten film polecam, no nie mogę polecić, bo o ile animacja poklatkowa, no to pewnie powiesz skruch, to już mówiłeś, tak, ale ja ciągle szukam jakichś pozytywów, czegoś dobrego, czegoś sensownego, wiesz, ja nie wymagam tego, żeby to była nie wiadomo jakaś super fabuła, to jest niskobudżetowy, bardzo niskobudżetowy film, właściwie skoro nawet nie dostali wypłaty, to film bez budżetu, straszak, no ale coś, żeby było w tym momencie, oni już zmieniają zasady i to mi się nie podoba, tego filmu również nie mogę polecić, odradzam. Naprawdę. W ogóle chyba powinien mieć płacone szkodliwe za oglądanie takich filmów, więc jeżeli jeszcze nie było Ci dane, jeżeli nie dałeś suba, jak najbardziej włącz suba, dzwonek z opcją, wszystko będzie mi niezmiernie miło. A ten film przyzwyczaiła się, że piąta część Władcy Lalek i do tej pory tylko jedną część oceniłem pozytywnie, ale jeżeli myślisz, że okej, no te najgorsze części już są za nami, no to jesteś w wielkim błędzie, bo na dzisiaj obejrzałem już 9 części i uwierz mi, może być gorzej. Czy będzie? Z drugiej strony może być też lepiej. Dobra, próbuję się za bardzo nie śmiać, no ale jakoś tak mi się to chyba niespecjalnie udaje, więc no jest z tym wszystkim nie najlepiej. Także reasumując, animacja poklatkowa tak, fabuła nie, straszenie, jakieś ciekawe zgony, no nie, no rzeczywiście nie, więc krótko mówiąc, piąta część o Władcy Lalek, Master of Puppets, Puppet Master 5, The Final Chapter, nie, to nie jest po prostu film, który warto obejrzeć, aczkolwiek warto obejrzeć, jeżeli lubisz takie, tutaj proszę bardzo, jest najbardziej lista, tam jest takowych recenzji całe mnóstwo.